Cześć i czołem, witam szanownych Państwa. Po 6 miesiącach pracy przy szykowaniu i wysyłaniu transportów ze wsparciem dla walczącej Ukrainy udało mi się w końcu samemu pojechać na miejsce i na własne oczy zobaczyć, gdzie trafiają paczki z Waszą pomocą, a skąd przyjeżdżają do mnie zdobyczne hełmy, kamizelki i mundury, które już Wam dwukrotnie pokazywałem na kanale. Linki do tamtych filmów zostawię w opisie. Wsiadłem więc do Renault Kangoo Marka Kończewskiego, który wozi nasze dary od początku wojny i razem pojechaliśmy 1600 km w najdalszy odcinek frontu, gdzie tylko można dotrzeć, pod Bachmut. Dziś opowiem Wam i trochę pokażę, co widziałem. Będzie dużo zdobycznego sprzętu, także zapraszam. Nie była to typowa wyprawa reporterska. Nie biegałem wszędzie z kamerą i aparatem, nie zatrzymywałem się, by zrobić 1000 zdjęć i szukać jakiejkolwiek uniwersalnej, uduchowionej prawdy. Wojnę od samego początku lepiej ode mnie pokazuje choćby Mateusz Lachowski, a więcej na froncie robi na przykład Damian Duda. Nie pojechałem tam zostać ani najemnikiem, ani drugim Kapuścińskim, choć ten od dziecka jest dla mnie wielką inspiracją. Ja się tam wybrałem z bardzo przyziemnych pobudek. Chciałem się upewnić, że pomoc humanitarna trafia do potrzebujących, że nie jest rozkradana, co jest najbardziej potrzebne tam na miejscu na linii frontu, jak wygląda cały proces transportu i co jeszcze można w nim usprawnić, żeby oszczędzić pieniądze. Ponadto film dodaję długo po tym, jak już wróciłem i nie pokazuje w nim za wiele celowo, by nie ułatwiać roboty Moskalom, którzy z takich informacji zrobiliby użytek. Nie nagrałem też za dużo po drodze. Zrobiłem kilka zdjęć dla rodziny i znajomych takich punktów jak spalona Borodzianka, czy pomnik poległych w Afganie z BRDM-em dwójką na Cokole w Buczy, z którym tak dzielnie, acz bezskutecznie walczyło WDW. Marek widział to z 60 razy, więc nie zatrzymywał się, tylko wiózł mnie prosto do celu bez turystycznych ceregieli, a i sami też mogliście w telewizji zobaczyć, jak to wyglądało. Po drodze spaliśmy w Kijowie, zobaczyłem bloki rozbite rakietami wokół zakładów Łucz, których nie udało się ruskim trafić. Popsuli wszystko wokół, tylko nie fabrykę. Dalej kurs na Połtawę i Dnipro. Tam dawno nie byłem i pozytywnie zaskoczyła mnie jakość dróg. Spodziewałem się rozrytego kretowiska, a okazało się, że sporo w ostatnich latach tam zrobiono, jest autostradka. No niestety na granicy obwodów asfalt zwinęli i pojawia się dopiero ponownie na drodze Dnipro-Donieck. Autostrada Dnipro-Donieck jest linią życia całego frontu w Donbasie. W jedną stronę jadą niekończące się kolumny pojazdów. Od wielkich wojskowych ciężarówek i transporterów z czołgami na lawetach, po małe osobowe auta na polskich blachach bardzo często, które są podarowane armii ukraińskiej. Wszystko to wypchane ludźmi i sprzętem jak cygański tabor. To mrówcza logistyka, gdzie armia przerzuca wielkie transporty, ale to tysiące wolontariuszy w zdezelowanych autach dzień w dzień dowozi sprzęt, leki i żarcie oraz ewakuuje ludzi z frontu. Drugą stronę zaś jedzie inny sznur. Ambulansów i karawanów. Na nich są napisy 200 i 300. To niesławny gruz, czyli ładunek. 200 oznacza zabitych, a 300 rannych. Te wiozące rannych jadą na sygnale, wyprzedzają wszystko i się śpieszą do szpitala w Dnipro. Te z 200 jadą powoli. Widziałem też hołodnik, czyli chłodziarkę na ciężarówce wiozącą zabitych ruskich. Ich też trzeba zabierać, bo to nie jest ważne, czy się ich lubi, czy nie. Ale nie mogą tak po prostu walać się tu i tam i sobie gnić, bo stwarza to zagrożenie epidemiczne. Do poległych jeszcze w tym materiale wrócimy. Od momentu, gdzie zaczyna się Doniecka Oblaść, robi się poważnie. Na poprzednich punktach kontrolnych zwanych blokpostami większość kontroli była robiona na sztukę. Tutaj ludzie stoją z bronią w ręku i palcem nad spustem. Nie ma już takiego rozluźnienia. Widać, że są zmęczeni, czujni i Dlatego, choć dużo się działo, to schowałem kamerę, bo nie mam naszywki press i ochoty użerać się z ludźmi na blokpostach. Jest zakaz zdjęć i filmowania i tego się trzymałem. Trochę jednak udało mi się nagrać. Zaraz za blokpostem powitało nas ukraińskie lotnictwo w osobie 2 Su-25 i osłaniającego ich powrót MiG-29, który chyba przybył z tego samego miejsca co my. To lotnictwo, które miało być zniszczone na ziemi w pierwszych godzinach wojny, na żywo wygląda tak. Dalej robi się trudniej. Więcej kontroli. Ruch niemalże wyłącznie wojskowy, choć po wsiach i miasteczkach widać cywili. Ludzi, którzy próbują tam mimo wszystko żyć.
To najbardziej mi się wryło w obraz, w wyobrażenie. Bardzo się zdziwiłem, widząc na przykład uszkodzony budynek kopalni, w której górnicy nie przerwali wydobycia węgla i dalej przyjeżdżają do pracy. Wojsko zaś całkowicie zdominowało region. Im bliżej linii frontu, tym bardziej rozbudowane blokposty i więcej śladów świeżego ostrzału oraz okopów. Jeździ się nie po drodze, tylko po polu za pasem drzew koło drogi, bo sama droga może być obserwowana, zaminowana, ostrzeliwana, a czasem wszystko naraz. W końcu dotarliśmy do chłopaków z 93. Brygady Hołodny Jar, która od kilku miesięcy trzyma miasto Bachmut. Rozpakowaliśmy auto, wypisaliśmy kwity, zostaliśmy nakarmieni i napojeni. Normalnie sielanka, ugościli nas, jakby przyjechać do kuzyna na wsi. Wszystko było super, no trzeba było trochę posiedzieć w piwnicy, bo Ruscy zaczęli walić z artylerii. W międzyczasie spytałem chłopaków, czy mogę nagrać zdobyczny sprzęt i coś zabrać do Polski na wystawę i aukcję charytatywną. No i zabrali mnie do magazynu i garaży, gdzie mogłem sobie obejrzeć zdobyczną wojenną technikę z bliska. Sami popatrzcie. Fajne wszystko. Wiesz co, na razie to da się nacieszyć tym, że Ruscy przegrywają. Nie chciał do wieczora się. Przecież robię. O. Podpisany? No 02, 18 рік. Mhm. Prawie nówka. Stal. Blacha, nie kevlar. Zostaw, bo żeś jedną już mi zabrał i nie będę miał w czym chodzić kurą ziarna sypać. Ale wiesz co, od brudu aż tłusta, aż się klei. Rurę chociaż? Tak, dawaj, najwyżej się, jak się nie uda, to się pozbędziemy. 2007 рік. Może stalowa? Tak, nie słyszysz dźwięku? Ej, Jurat, kup czy kul? Dym. 80 рік. Super. Це, по-моєму, всі вони, да? Нижній теж? РГН 88. No ja taką Taką kulkę? Що це? Тротил. Тротил. О, ёб твою мать. А що то таке? Хлорпікринова граната К-51. Це вони зараз теж збрасують з коптера. І зараз покажу відео. Получається, дихати не можеш. Да. Ага. Паралізує дих. Ну, Tak has po prostu. ну тут теж.
А що в нас і машині гімнастики? Ми ж тихо прийшли, О. протипіхотні така є. Tu też jest gówno, które chcę zabrać. A! Да, да. Oni dalej z tym. Ładny to wozu. Jest. A, klas. A, to brygadówka. No, 70 na godzinę i wu. Tak, nie będziemy panom przeszkadzać, oni mają robotę. Co tam masz? O, świeżonka. Wczoraj wyrzucony do rowu, jak dezerterował. No co, no jak już jest, to nagramy. Miałeś taki sam. O, to dawaj. O. Po krótkim, acz owocnym pobycie ruszyliśmy załadowani trofejnymi fantami do domu. Szczególnie interesowały mnie mijane wojskowe pojazdy, ale nie miałem za wielkich możliwości filmowania z oczywistych względów. Mam jednak dość materiału, by zrobić jeszcze jeden ciekawy film o samych wojennych maszynach, które tam walczą pod tytułem Mad Max Donbass. Cała ta wojna samochodowa opiera się na 3 źródłach. Po pierwsze, na tym, co armia ukraińska miała przed wybuchem wojny. Po drugie, na tym, co armia ukraińska zdobyła na ruskich. I po trzecie, na tym, co podarowali czy załatwili ludzie. Dlatego mnóstwo cywilnych aut, osobówek, busików, vanów, terenówek, ciężarówek, dosłownie wszystkiego z całego świata zostało wcielone do armii, pomalowane z lampami i szybami włącznie na zielono. I jeździ w wojsku. Także widok znajomych tablic rejestracyjnych z województwa łódzkiego bardzo szybko mi spowszechniał. Sama trasa jest długa i żmudna, choć zdaniem miejscowych ten odcinek blisko frontu jest już bardzo niebezpieczny, bo Ruscy przerzucają za linię dywersantów, którzy atakują i palą konwoje zaopatrzeniowe, no i ciągle strzela wroga artyleria. Najgorzej jest, jak dojeżdża się do Bachmutu. Miasto jest całkowicie zniszczone, ciągle bije w nie rosyjska artyleria. Drogi są rozjeżdżone ciężkim sprzętem i zmieniły się w rzeki błota. Rosjanie codziennie przypuszczają szturm na te pozycje, próbując przełamać w tym miejscu front. Marek nagrał
trochę komórką, bym mógł wam coś pokazać. 93. Brygada trzyma się tam bardzo mocno od kilku miesięcy. O ile sami mają duże straty od ognia artylerii, tak Rosjanie to giną tam w ilościach grożących katastrofą biologiczną. To chyba jedyny taki punkt, gdzie od miesięcy ciągle i ciągle uparcie próbują nacierać. Choć zdobycie tego miasta wcale, a właściwie jego ruin, wcale nie przybliży ich do zdobycia całego Donbasu, ale wciąż uparcie atakują i masowo giną. Na powrocie Marek zostawił mnie u zaprzyjaźnionych Ukraińców. W tym miejscu chcę pozdrowić Igora, Katię i ich kota. I wtedy też, będąc u nich, byłem świadkiem pogrzebu żołnierza ukraińskiego w Dubnie, który poległ w walkach na kierunku izjumskim. Wiedzieliście, że Izjum po rosyjsku oznacza rodzynek? Widziane wcześniej karetki i karawany, o których mówiłem, przywożą zwłoki poległych do rodzinnych miejscowości. Tam, o ile się to da zrobić, są myci, ubierani i szykowani do pogrzebu tak, by rodzina mogła się pożegnać. No jak stan szczątków na to nie pozwala, no to pogrzeb odbywa się przy zamkniętej trumnie. Ukraińcy odnoszą się z estymą do zmarłych. Wytworzył się u nich zwyczaj klękania przed konduktem pogrzebowym i czekania, dopóki pochód z trumną ich nie minie. W tym samym czasie Rosjanie też giną i też trzeba ich chować. U nich jednak nie jest to tak powszechna praktyka i tak jednoznaczna jak to odwożenie zwłok do domu, ponieważ dla Ukraińców to kwestia utrzymania morale. Dla Rosjan w sumie też, tylko na odwrót, bo Ukraińcy sprowadzają szczątki poległych do domów, by rozbudzić patriotyzm i podtrzymać morale, a Rosjanie unikają tego, by morale Rosjan nie spadło drastycznie na widok wartkiego strumienia cynkowych trumien. Gdy opowiadam wam o tym, co widziałem, Rosjanom skończyło się miejsce na cmentarzu w Ługańsku, a jest on całkiem spory, i chowają swych poległych na dwupasmowej drodze dojazdowej. Z tego wyjazdu kilka tygodni temu osobno nagrałem i omówiłem samochód opancerzony Tigr. Na koniec tamtego filmu wspomniałem o Fundacji Korygnis, z tym czym się zajmujemy i że akcja pomocowa wciąż trwa. Choć nie liczyłem na duży odzew. Państwo jednak mnie mocno zaskoczyli, bo dzięki wsparciu udzielonemu po emisji tamtego materiału na front pojechało 9 generatorów prądotwórczych, 3 od firmy Elmarko z Gdyni, 1 wielki wojskowy pamiętający czasy Związku Radzieckiego od Grzegorza z Oleśnicy, a kolejne 5 kupiliśmy za wasze pieniądze. Ponadto dostarczyliśmy ponad 70 polarów, tuzin opon do samochodów terenowych, trochę elektroniki, setkę kapeluszy, dziesiątki ładownic na magazynki i inne akcesoria. A do tego jeszcze mój tata oddał swojego Fiata, którego przemalowaliśmy na zielono i Marek pojechał nim na front. Приїхав Марek, привіз нашим хлопцям, нашим військовим дуже класні речі, нашому снайперу. Супер, снайпер Віктор. Віктор, дивись, які класні тобі штуки. Так, і є Від Марика. генератор, і є сухпайки, wszystko є. Марик, дивися, робить Takie transporty robimy od początku wojny, a dzięki waszemu szczodremu wsparciu zrobiliśmy już ponad 100 takich kursów. Jeśli zaś chodzi o transport w drugą stronę, fantów do Polski, wszystkie rzeczy, jakie przywieźliśmy z frontu, będą do obejrzenia nie tylko w jednym z następnych filmów, ale też na żywo. W ramach podziękowania za wasz wysiłek organizujemy w Warszawie wystawę zdobycznego rosyjskiego umundurowania i wyposażenia. Otwarcie wystawy już wkrótce, informacje podam już na dniach w osobnym filmie. Jeśli zaś podoba wam się to, co robimy jako Fundacja Korygnis i chcecie nas wesprzeć w tej misji, to podobnie jak w filmie o Tigrze, zachęcam do zajrzenia w opis i podpięty komentarz. Tam zostawiam link do zrzutki, a jak ktoś nie chce wspierać nas przez zrzutkę, to także numer konta, PayPal i różne inne linki oraz informacje. A na sam koniec tego materiału pozdrawiam naszego kierowcę Marka Kończewskiego, który za to jedno dobre słowo właśnie jedzie znów do Bachmutu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i spokojnej nocy.